No i gdzie jesteśmy? Miejsce dla ogniska. Tak, w dolinie. O, tam jest tablica. Jechaliśmy kolejką i poszliśmy nad rzekę i tutaj jest taka miejscóweczka, gdzie można się rozłożyć namiotem. No, jest wiatr, jest toalet. Jest nagroda za zdobycie góry, piwo i Chemia. Dorenda nie chciała piwa, więc ma chemię. Myślałam, że wezmę coś takiego, czego w Polsce nie kupię. To podobno ma smak estragona chyba. Idę się umyć nad tą bardzo rwącą rzekę, bo po tych wszystkich dniach akcji górskiej, no wiecie, w tych samych ubraniach człowiek się poci, brudzi i tak dalej, więc trzeba też dbać o higienę, a jest piękne słońce, więc szybko się, mam nadzieję, uda wysuszyć. Przygotuję się do prania. Z samym praniem trzeba będzie czekać, aż Maciek wróci, bo on ma mydło. Tutaj już gotujemy wodę, to jeszcze trochę potrwa. I nabrałam z małej rzeczki, gdzie tam woda jest czystsza. Bo w dużej rzeki jest dużo piasku, a w małej jest czysto, tylko tam nie ma miejsca, żeby prać, więc zbierałam w tym worku wodę. Też trochę się grzeje na razie na słońcu. A tu mamy rzeczy do prania. Jeszcze coś tam dojdzie. Spodnie na przykład, zobaczcie, nie wiem czy widać jak brudne są. Jasny kolor. A tak się pierze. Tu woda, ubranie, mydło wrzucam. Zamykam. Na palniku jeszcze postawiona jedna woda, żeby się dogotowało, żeby tutaj dolejemy wrzątków, to będzie ciepłe. Pierzemy. Tak, ale te wszystkie rzeczy są do prania. Tak. Niektóre też będą. A wszystkie naraz, czy nie? Nie, to wszystko się nie zmieści. Nie zmieści. To już wygląda w miarę czysto. To nie wyglądało brudnie. To ładowanie tych wszystkich device'ów, ponieważ mamy kamerę, mamy telefony i bateryjki lecą, więc jak jesteś w takim terenie, nie ma dostępu do gniazdka elektrycznego, warto się zaopatrzyć w taką ładowarkę solarną. Wystarczy ją ustawić prosto do słońca. Taki zwykły telefon ładuje w ciągu godziny do 2 godzin, w zależności tam od stanu rozładowania, od intensywności promieniowania słonecznego. Mi w tym momencie telefon, tylko poszedłem się kąpać i telefon już jest naładowany, tak że go już ściągam z ładowarki i podłączam baterię do GoPro, która już też była rozładowana. Do Rendy telefon się też naładował, więc widzicie, 2 urządzenia na raz można ładować. Sam Putin odlatuje. Co? Idziemy gdzieś dalej? Chyba tak. A dokąd? Do Terskola najpierw. Odebrać swoje rzeczy, które są w depozycie. A potem, nie wiem, tam gdzie ładna pogoda może. No właśnie, no całą noc padało, ale na szczęście koło 7 przestało padać, także spokojnie namiot dosechł. Myśmy zjedli śniadanko tam pod budką. Prognoza dla tej okolicy to jest na następne dni cały czas deszcz, 19 stopni. Czyli, to niezbyt czyli zimno. żeby chodzić cały dzień tak, w takiej pogodzie. Także chyba po prostu dojdziemy do tego sklepu, gdzie mamy zostawiony depozyt, przepakujemy się, skorzystamy z internetu, spróbujemy gdzieś złapać stopa, zobaczymy dokąd dojedziemy i no, tak. może 20-30 km dalej będzie cieplej. Może. To naprawdę fajna miejscówka. Wszystkim polecam. Kto wybiera się na Elbrus czy zjeżdża z Elbrusa i nie potrzebuje hotelu, można się tutaj zupełnie za darmo zatrzymać. Jest rzeczka, toaleta, wiata ze stolikiem, miejsce na ognisko. Obok jest niedaleko kafe, skąd można przynosić sobie wodę pitną, bo ta woda z tego strumyczka obok, jak i z rzeczki, no pewnie by się nadawała do picia, ale można zabrać po prostu w 100% dobrą wodę. No i tak, mamy namiot poskładany, plecaki spakowane, idziemy dalej. I co, gotowa? No, chyba tak. Nie chce ci się? Nie. Witajcie. Dzisiaj taka ciekawostka, że śpimy na granicy między 2
republikami, między Osetią, która jest już tutaj z tej strony, i Inguszetią, która jest tam 50 metrów dalej, a dokładnie tam jest post, czyli ta granica wspomniana. Jeśli się uda, to Wam to nagram i pokażę. Na razie nie chcę, żeby wiedzieli, że tam coś nagrywam, bo nie wolno. I co? Przejechaliśmy tu stopem wczoraj wieczór, gdzieś około godziny 8:30, albo było już ciemno. Powiedzieli nam policjanci, czy tam ci, którzy tam na tym poście pracują, że można się tutaj kawałeczek dalej rozłożyć. Początkowo myśleliśmy, że będziemy bez namiotu, ale zaczęło padać, więc rozłożyliśmy namiot. A ci ludzie, którzy nas podwieźli, byli tak mili, że nas w ogóle ugościli takim osetyńskim pierogiem. To się nazywa... Pamiętasz, jak to się dokładnie nazywało? Osetyński pierog. Osetyński pierog, tak, dokładnie. To było 2 razy większe. Pół wczoraj zjedliśmy jeszcze, jak było takie ciepłe, z pieca wyjęte. To jest takie ciasto drożdżowe z serem miejscowym i ziemniakami, ale też może być z innymi dodatkami. I bardzo dobre. Ciekawostka jest taka, że na każde święto, jakie tutaj w Osetii przypada, jakieś urodziny, wesele, imieniny, jakieś tam zaręczyny, muszą na stole znaleźć się 3 takie pierogi. Tak. Taka tradycja. No, także my się zabieramy za śniadanie, jest godzina 7:55. No a jeszcze na śniadanie mamy watruszki, to są takie bułeczki z serem w środku. Tak, bo na słodko też wczoraj, tak, na słodko. Wczoraj dostaliśmy od pani w sklepie, gdzie kupiliśmy chleb i jakieś z dodatkami i przed sklepem robiliśmy kanapki. To potem ona przyniosła kawę, te watruszki i chyba kilo jabłek. Tak, jeszcze to wszystko mamy, musimy to zjeść. Tak. Jestem troszeczkę niedysponowany, coś mi się na wardze stało, znaczy w ogóle już mi się coś na wargach dzieje. Jest troszkę seplenie, proszę się nie przejmować. O i zobaczcie. W darędzie odpadła podeszwa z buta. Ale na szczęście już mamy klej. Dobre, nie? Na zimno też. A te bułeczki jak się nazywają? Watruszki. Watruszki. Słuchajcie, no mamy pogodę do dupy, po prostu pada od 2 dni, teraz tak ściąpi, nawet nieprzyjemnie jest wyjść. Spaliśmy tutaj w takim saraju, to jest takie pomieszczenie gospodarcze. Na szczęście udało się to wczoraj wieczór załatwić, bo nawet nie byłoby szans na rozłożenie namiotu z tego względu, że po prostu wszędzie jest mokro. Ja mam całą gębę obolałą, jakieś mi zimna powychodziły strupy. Ledwo co mówię, nie mogę ich za bardzo otworzyć. A wczorajszy dzień to po prostu jakaś masakra była. O, mieliśmy przygodę. Byliśmy w warunkach, gdzie nie mogliśmy nagrywać. Tak. Ale teraz spaliśmy u ludzi. W budynku gospodarczym. Tam akurat wystarczająco miejsca było, żeby położyć materacę i było sucho. Oni byli bardzo mili, piliśmy herbatę, zrobili wieczorem coś smacznego, nie wiem jak to się nazywa po polsku, jakieś placki. Takie placki na cieście drożdżowym, smażone na patelni na oleju. No. Bardzo smaczne były. I w ogóle wesoło było. I teraz rano chyba jeszcze 5 herbat piliśmy. Kawę, kilka herbat. Dostaliśmy zupę bardzo smaczną, którą wczoraj pani ugotowała. Mamy przyjechać z powrotem w następnym roku, ale jak tu trafiliśmy, bo jesteśmy mniej więcej 20 km od miejsca, gdzie wczoraj zaczęliśmy. A jednak cały dzień byliśmy w drodze. Tak. No więc jechaliśmy dookoła do granicy, ładną drogą przez góry. W górach chcieliśmy jeszcze trochę pochodzić, nocować, bo jeszcze 2 noce mieliśmy gdzieś tam spędzić w Rosji. Ale nie dojechaliśmy do końca tam, gdzie chcieliśmy, bo nas zatrzymali. Tu wszędzie są posty i tam policja zatrzyma samochodów i sprawdza wszystko. Teraz tak, taka była informacja od pierwszego gościa, z którym wczoraj jechaliśmy autostopem. Tak. On powiedział, że nie przejedziemy postu, ponieważ trzeba mieć przepustkę od Straży Granicznej, którą można załatwić, ale trzeba czekać tydzień. 30 dni, przepraszam. I myśmy trochę mu nie uwierzyli i później
każdą następną osobę, którą pytaliśmy, czy trzeba przepustkę, nam powiedziała nie, jeśli macie paszporty, przejedziecie post. Tak. Więc jechaliśmy, ale nie przejechaliśmy. Zostaliśmy zatrzymani. 150 metrów przed postem zaczęła się strefa przygraniczna. Więc jak na poście zostaliśmy przytrzymani, to już byliśmy w strefie przygranicznej, w której trzeba mieć również przepustkę. Czyli po prostu nie mogli powiedzieć, nie przejeżdżacie postu, proszę się wrócić, bo dalej za postem jest już strefa, tylko myśmy już będąc na poście naruszyli strefę, więc musieli nas zatrzymać. Tak. I wezwali jakiegoś wyższego rangą człowieka, który nas przesłuchiwał i sporządzał raporty, które na koniec musieliśmy podpisać. Jeden po drugim, potem jeszcze ktoś inny przesłuchiwał. Ponieważ to było nasze pierwsze naruszenie, w ciągu roku nie było żadnych innych. Powiedział, że nie będzie żadnego mandatu, tylko dostaniemy pouczenia. Tak, a to wszystko trwało 3,5 godziny. Na co się zgodziliśmy, bo stwierdziliśmy, że co mamy innego zrobić. Skoro nie przejedziemy, no to niech nam da pouczenie i niech nas odprawią z granicy. Tylko że nie do końca tak się stało. Tak, bo nas odprawili. Przyjechał jakiś busik. Siedzieliśmy. Dokładnie nie busik, tylko ułaz i w środku było FSB. 4 osoby z karabinami, z pistoletami, pełna obstawa. Przed wejściem do samochodu nas obszukiwali, czy nie mamy noży ukrytych, jakichś innych rzeczy. No i tak nas gdzieś wozili. Myśmy myśleli, że po prostu wywożą nas z tej strefy, żebyśmy przypadkiem nie wrócili tam. Okazało się, że nie. Zawieźli nas do głównej bazy FSB jakieś 50 km od posta. Jechaliśmy godzinę, specjalnie po nas jechali w ogóle tym samochodem, żeby nas odwieźć. I zostaliśmy znowu rzuceni na komisariat, gdzie zresztą całkiem miły człowiek. A wszyscy byli całkiem mili. Wszyscy byli mili. Tak. Na początku byli formalni, a potem już byli mili. I co się stało? I znowu zostaliśmy przesłuchani. Tym razem nie za naruszenie strefy przygranicznej, a za naruszenie strefy działań antyterrorystycznych. Tak, Bo ponieważ podobno jest tu jakaś strefa, taki mały kawałek terenu, gdzie prowadzą działania antyterrorystyczne. To nie jest oznaczone w żaden sposób. Nikt o tym nie wie. Gdzieś w internecie pewnie o tym piszą, bo podobno mogliśmy to sprawdzić w mediach. w gazetach, w mediach, w telewizji, no trudno tylko nie będąc... byli w stanie nam powiedzieć, jak mieliśmy to zrobić, tak. skoro jesteśmy w Rosji dopiero od prawie 2 tygodni i byliśmy większość czasu No, na górze Brusie bez internetu. Trudno było to sprawdzić. No, dobra, już podsumowując, tam już się niestety nie obyło tylko na pouczeniu, musieliśmy zapłacić mandat. Tak. Na szczęście niewysoki, bo widełki były między 500 a 1000 rubli, czyli między 1200 nawet. Między 30 a 60 zł. Nam dał ten najniższy. W ogóle nie mieliśmy kasy, więc jak już wszystkie papiery sporządził, podpisaliśmy, to nas z powrotem zapakowali do samochodu, ale już normalnie, już nas nie obszukiwali, już po prostu opowiadali jakieś historie i zawieźli nas chyba z 30 km do bankomatu. I tam wypłaciliśmy. I wypłaciliśmy pieniądze, tak? I daliśmy temu gościowi, ty wiesz jak on się nazywa, nie? Igor? Igor, no. I daliśmy Igorowi i on powiedział, że za nas wpłaci, więc mam nadzieję, że tak zrobi. Tak. Wziął numer telefonu i podał swój, że ma potwierdzenie. Tak, ja mam jego numer telefonu, on ma mój numer i jeszcze adres mailowy i powiedział, że wyśle dowód zapłaty. Tak. A, no i co ciekawe, wszystkie papiery odprawia dla sądu. I odbędzie się sprawa w sądzie, tylko bez nas. Też musieliśmy podpisać prośbę, żeby to się odbyło bez nas, skoro niezwłocznie musimy opuścić kraj. Na szczęście. Bo byśmy musieli 3 tygodnie tu jeszcze czekać na rozprawę sądową. Chyba nie wiem, gdzie byśmy mieszkali. Już proponowali, że możemy namiot postawić tam u nich w bazie. No. Ale to był żart chyba. To był żart, tak.
No więc słuchajcie, no tak to się wszystko skończyło. Cały dzień, no można powiedzieć, że funnęliśmy sobie przygodę całodniową, która nas kosztowała po 30 zł. No więc może dla niektórych dużo, dla niektórych niedużo. No, Ale przynajmniej nie chodziliśmy w deszczu, bo cały dzień pada. To znaczy, jak już na lało poście strasznie. przyjechało, to zaczęło padać trochę wcześniej. Jechaliśmy tam i z powrotem przez ładne góry. Mieliśmy bardzo dużo miłych rozmów. no. Trochę męczące było, przez cały dzień też nic nie jedliśmy. Tylko dostaliśmy herbatę. Najlepiej było, jak przyjechał po nas ten samochód, który nas miał eskortować do tej bazy, bo tam znowu się zmieniła ekipa. Znowu przyjechał specjalny sztab ludzi, 4 z karabinami, którzy miał nas zaeskortować. A myśmy na tym poście już normalnie chodzili gdzieś do toalety, gdzieś tam po prostu nikt nas nie pilnował, nie? Dali nam paszporty do... Nie, bo oni mieli nasze paszporty. Nie, ja już potem miałem paszporty w kieszeni. Aha, okay. I później mówię do tego gościa, to ja jeszcze idę tam na górę, bo tam była toaleta na górze, idę się tam wysikać. A on mówi, nie, zaraz przyjdzie pracownik i z tobą pójdzie, nie? A jeszcze na niego patrzę, jaki pracownik? Idę się wysikać, nie? I tam takie młode chłopaki były na tym poście. Mówią, no przecież pójdzie tam, nie? Zaraz wróci. Tak? Może iść? No może, już chodził. No to poszedłem, nie? Nie, to było śmieszne po prostu. To było śmieszne. A teraz wracamy do punktu wyjścia, gdzie wczoraj rano ruszaliśmy. Bo stamtąd właśnie wiedzie prosto droga na Władykawkaz i na granicę z Gruzją. Znaleźliśmy telefon. To dobrze, może będzie karta SIM. Chyba ekran nie działa. Ale może jest karta SIM i będziemy mieć internet. Aha, może. Jak to się otwiera? Nie wiem. Sensate. No, nie słyszałam. Może ja spróbuję. A może to jest zabawka dziecięca? Nie. Musi być telefon, nie? Ta sprytna dziewczyna odkryła, jak to otwierać. To jeszcze nie, tylko... To się rusza, nie? No, Trzeba to wsadzić tam paluchy. wiedziałam, że tak to... Może jednak nie tak. A, czekaj, tu się otwiera. O. Tu jest. No. Tu. Dziwne to. Jakoś strasznie mocne jest. Jest bateria. Jest. Megafon. No, bardzo dobrze. Megafon i ten. I micro SD. 2 giga. Mhm. W ogóle to jest nasz drugi telefon, jaki znaleźliśmy w Rosji. Bo jeden w zeszłym roku znaleźliśmy w altajskim kraju. Tak. W Barnaul. Potem go oddawaliśmy. Tylko tam od razu jakoś było łatwiej, bo ten telefon działał, myśmy go włączyli, zadzwonili do żony właściciela, dogadali się na odbiór. No ale ten jest martwy, nie wiemy, czy karta SIM działa i tak dalej, więc... I igiełkę mamy bardzo głęboko w plecaku, więc na razie nie możemy włożyć tej karty do naszego telefonu. Tak. No zaraz spróbujemy, jeśli zadziała, to może zadzwonimy do właściciela z tej karty, to może przyjedzie. Może się uda. Musimy też robić dobre uczynki, bo nas dzisiaj spotkał dobry uczynek, bo nas mili bardzo ludzie przenocowali w swoim domu. No, w swoim domu, no nie spaliśmy na salonach, spaliśmy w budynku gospodarczym, ale pod dachem. Ciepło było. Więc może komuś zależy na tym telefonie albo na tym numerze, może jeszcze nie jest zablokowany, więc... Może jakieś zdjęcia są Może na karcie. tak. Także zobaczymy. Pamięci. Więc ten telefon, który znaleźliśmy, karta wrzucona do telefonu, mamy internet. No, Działa internet i to w LTE. Nieźle jest, no ale co, przydałoby się gdzieś tam, jeśli są jakieś numery zapisane, chyba że ktoś zaraz zadzwoni. Bo to musiała być świeża sprawa, skoro nie zablokowali tej karty jeszcze. No, tak. Albo jest z działań antyterrorystycznych. Ktoś porzucił telefon i teraz właśnie FSB go namierza i zaraz tu przyleci śmigłowiec. On już leci. Samolot Lata, tak. I znowu będziemy pisać protokoły, że na ulicy znaleźliśmy telefon i chcieliśmy go tylko wsadzić i zadzwonić. Tak. Ojejku. Także go zaraz wyłączymy. Jesteśmy już przy trasie.
głównej, pojedziemy w tamtym kierunku. Niestety znowu się rozpadało, ale teraz na szybko chcemy tylko powiedzieć, że jak włożyliśmy kartę SIM, to po 5 minutach zadzwonił właściciel, podjechał, wołał go, wziął telefon, wziął kartę SIM, nawet nie wiem, czy powiedział dziękuję i pojechał. Tak. A potem jeszcze parę minut później wrócił i się obrócił i znów To nie pojechał. był on. To on. Nie, to inny auto. Tak? A, okej. No i druga wiadomość to wczoraj rano skleiliśmy mój but. Cały dzień chodziłam w deszczu, w sandałach i no przez 10 minut normalnie się trzymał, teraz był cały jest. Odklejony, Trzyma się na sznurkach. dziadowski klej, no. Może znajdziemy już w Gruzji Szewca. szewca, to oddamy do naprawy jutro, jak się uda. Inaczej będę musiał wynajmować buty. No. Jesteśmy właśnie we Władykaukazie, w Osetii, na spacerze po mieście. Zobaczymy, co tam dalej ciekawego będzie. A gdzieś tam są góry, gdzieś tam jest Kazbek, na który chcemy wejść. Шиитская мечеть. Сейчас ее реконструируют. Czyli tam za moimi plecami meczet szyicki, który został przerobiony na obserwatorium astronomiczne, na planetarium. Ale teraz będzie rekonstruowany, a jeszcze dalej idziemy w tamtym kierunku, w stronę meczetu sunnickiego. A oto rzeka Terek, która wypływa z Kaukazu, spod Kazbega i spływa tutaj w dolinę. Jak widzicie, jest teraz bardzo wzburzona, ponieważ od 2 dni pada deszcz i jest też ciepło, topią się lodowce i woda jest brudna i dużo jej płynie. A tutaj możecie zobaczyć meczet sunnicki. Tam są bardzo ładne mozaiki. I dlatego nie został w czasie Związku Radzieckiego zniszczony, ponieważ zachowano jego architekturę, mozaiki. A ten napis, jakby ktoś chciał wiedzieć, znaczy: ja lubię Władykawkaz. Jesteśmy w północnej Osetii. Już drugi raz w ciągu tej podróży. A drugi raz dlatego, bo byliśmy też wczoraj w Osetii. По-осетински город называется Галджикал, потому что его звали Заух, человека, который заложил город. Mamy super przewodniczkę. Jej ojciec nas dzisiaj wziął na stopa. Była to koło godziny 12 i tam chwilę potem, jak znaleźliśmy i oddaliśmy telefon, powiedział: co będziecie dzisiaj robić? Mówimy: nie mamy nic konkretnego w planach. Wiza nam się kończy jutro, a w ogóle widzicie, pogoda cały czas była paskudna. Więc zaprosił nas do domu i tak zostaliśmy. On pojechał do pracy, a jesteśmy pod opieką jego żony, matki, cioci i córki, która nas teraz oprowadza po mieście. Dopiero teraz wyszliśmy po paru godzinach, bo cały czas padało. Nie dało się wyjść, po prostu było zimno, mokro. A w międzyczasie zjedliśmy obiad, wykąpaliśmy się, także spędziliśmy pożytecznie czas. Też bardzo fajne historie usłyszeliśmy, może coś wam później z nich opowiem. No a teraz sobie tak chodzimy, spacerujemy, gulujemy po Władykawkazie. Teraz jesteśmy przy cerkwi ormiańskiej. Zbliżamy się do granicy rosyjsko-gruzińskiej. Zostały nam jakieś 2 km do przejścia na nogach. No, podrzucił nas Jura, u którego wczoraj nocowaliśmy, i z jego córką też wczoraj wieczorem jeszcze byliśmy oglądać miasto. No i dalej przejdziemy na nogach i na początku kolejki spróbujemy znaleźć Jakiś kogoś, samochód. kto
kto nas przewozi przez granicę. Podobno tutaj na rowerze można, ale na piechotę nie. Tak. To oni nam właśnie powiedzieli, że Tak. można na rowerze. Idziemy te 2 km, trzeba przejść, no i od po prostu pierwszych samochodów od szlabana będziemy pytać, kto nas może przewieźć. Tak. No bo tu byśmy mogli pytać też, ale to 6 godzin stania, więc lepiej podejść. No i będziemy w Gruzji, miejmy nadzieję, że wszystko nas tam wypuszczą, że nasza akcja z naruszeniem stref granicznych i antyterrorystycznych nie spowoduje jakiegoś zatrzymania na granicy. No, Wszyscy nam powiedzieli, że nie. że nie. Powinno być problemu. Słuchajcie, jesteśmy już w Gruzji, w Stepantsmindzie, czyli w dawnych Kazbegach. Spotkaliśmy zupełnie przypadkowo Maćka, chociaż się nie umawialiśmy. Miał być po południu, niby jest po południu. No było. Jest. Tak, myśmy tu spacerowali, Maciek stał, więc jesteśmy już, spotkaliśmy się. A ten Maciek mówi, hej, ktoś z sakwami. To Maciek. Co drugi sektor? No i co, idziemy gdzieś tutaj, się będziemy rozglądać, coś zjemy i jutro ruszamy już w stronę Kazbega. Ale jeszcze trzeba załatwić buty, bo się okazuje, że tutaj nie ma nikogo, kto remontuje buty. Albo się podkuć. Można by je skręcić śrubami. No, szkoda. Na trytytki. Szkoda podeszły. Wiesz, jak były raki założone, to się to trzymało, nie? Nie wiem, trzeba spróbować, ale ja bym nie ryzykowała. Dobra, co, idziemy? Za to